światem obok, z tym duchowym. I że to nie są goście gdzieś tam z kosmosu, tylko oni od tysiącleci tu się pojawiają i znikają i mają jakiś tam mniejszy lub większy wpływ na różne pojedyncze jednostki często. No i to może być nic innego jak właśnie skok międzywymiarowy albo coś w tym rodzaju. Czegoś, co już jest na tyle silne, że może się manifestować tu, fizycznie. I to nas prowadzi do kolejnego tematu, czyli anioły i demony, biblijne czy też hinduistyczne. I myślę, że to jest mega ciekawy temat, bo patrząc na anioły i demony możemy dużo ciekawych rzeczy wywnioskować. Między innymi mamy opisy sugerujące, że one mogą się stać cielesne, że mogą być fizyczne, że mogą się pojawić w tym naszym świecie, wymiarze i na niego oddziaływać jak najbardziej w sposób taki fizyczny, który znamy z życia codziennego. Także jeszcze posłuchajmy o aniołach i demonach. Różne cytaty i opisy tych istot. A więc tak, tym razem chciałbym przedstawić pewne wnioski i poprzeć je odnosząc się do różnych wersetów, głównie pochodzących z Biblii. Mianowicie chodzi mi o sposób oddziaływania istot duchowych na ludzi. Głównie w odniesieniu do aniołów i demonów, czyli złych duchów, upadłych aniołów. No i w tym celu, dla wygody, określmy pewne fundamenty do tej rozmowy. Jak wiemy, człowiek posiada 5 zmysłów: wzrok, węch, słuch, dotyk, smak. I na potrzeby tego wywodu dodałbym do tego jeszcze 6. i 7. zmysł, taki co nieco ze świata niewidzialnego, a mianowicie jeden nazwiemy oko umysłu i niech to będzie ośrodek myśli i imaginacji, zaś drugi nazwiemy sercem duchowym, który będzie takim ośrodkiem emocji i odczuć. No i zwrócimy szczególną uwagę na które z tych wszystkich zmysłów i w jaki sposób oddziałują istoty duchowe. Więc mamy takich zwykłych aniołów, których po hebrajsku określa się malak i oznacza to posłaniec. W większości przypadków ci aniołowie wyglądają zupełnie jak ludzie. Są przynajmniej humanoidalni. No i zazwyczaj są nie do odróżnienia od zwykłych ludzi. Hebrajczyków 13, werset 2. Nie zapominajcie okazywać gościnności. Przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, gościli aniołów. Mateusza 28, werset 3. Jego wygląd był jak błyskawica, a jego szaty białe jak śnieg. Łukasza 24, werset 4. Dwaj mężczyźni w lśniących szatach stanęli przy nich. No i tutaj w tych wersetach mamy wyraźne sytuacje, gdzie istota duchowa stała się ewidentnie fizyczna, ucieleśniona wręcz, widoczna dla oka ludzkiego, a więc przynajmniej mówimy o zmysłach takich jak wzrok i dotyk. Kolejne istoty, jakie mamy, to są cheruby, wymawiane keruvim. Mam nadzieję, że tak to się wymawia. Niejako strażnicy świętości przy tronie Boga. I wedle opisu, na przykład z Księgi Rodzaju 3, werset 24. I wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty miecz obracający się na wszystkie strony, aby strzec drogi do drzewa życia. I dalej przytoczymy jeszcze 2 wersety z Księgi Ezechiela. Konkretnie jeden brzmi: każde miało 4 twarze. Twarz człowieka, lwią, byczą i orlą. Każde miało 4 skrzydła. Nogi ich były proste, a stopy jak kopyta cielca.
lśniące jak wypolerowany brąz. Oraz drugi werset. A ich całe ciało, plecy, ręce, skrzydła i koła pełne były oczu dookoła. Także jak widać, te opisy już odbiegają od zwykłych humanoidalnych istot. Są dość dziwne i enigmatyczne, w niczym nie przypominające większości rzeźb aniołków, jakie widzimy w różnych miejscach. No i trzeba zauważyć, że w przypadku cherubów nas bardziej interesują te fragmenty z Ezechiela, ponieważ Ezechiel to wszystko widział w czasie tak zwanego widzenia. Innymi słowy, Bóg bądź anioł, jakaś istota duchowa, potencjalnie wpłynął na kilka zmysłów ludzkich, w tym przypadku Ezechiela, czyli na już wcześniej, jak nazwaliśmy je, oko umysłu, w kontekście imaginacji, wyobrażenia, myśli, w końcu to wizja, ale też na wzrok i słuch, bo jednak wszystko w jakimś kontekście widział oraz słyszał. Dalej jako trzecie możemy spojrzeć na serafiny i tutaj przytoczymy dwa cytaty z księgi Izajasza. Pierwszy idzie następująco. Serafiny stały ponad nim, każdy miał po 6 skrzydeł. 2 zakrywał twarz, 2 zakrywał nogi, a 2 latał. I wołały jedno do drugiego: Święty, 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 Pan zastępów. Cała ziemia pełna Jego chwały. I drugi werset. Jeden z serafinów przyleciał do mnie, trzymając w ręce rozżarzony węgiel. Dotknął moich ust i rzekł: Oto dotknęło to Twoich warg, zmazana jest Twoja wina. Tutaj mamy dalszy ciąg wizji, a więc nadal oddziaływanie na imaginację, wzrok, słuch i uwaga. Tutaj pojawia się również dotyk. Jednak nie wiemy, czy faktycznie odczuwalny, czy jedynie obserwowany jak w jakimś filmie na ekranie. Teraz może popatrzmy troszeczkę na to, co byśmy nazwali demonami, upadłymi aniołami, złym duchem. No i mamy tu koncept na przykład złego ducha wysłanego od Boga. Po hebrajsku ruach ra'ach. I przytoczmy kilka wersetów i szczególną uwagę zalecam zwrócić na to, w jaki sposób taki duch działa. Księga Sędziów, rozdział 9, werset 23. I zesłał Bóg złego ducha, ruach ra'ach, między Abimelekiem a obywatelami Sychem. Dalej w księdze Samuela mamy: Duch Pana odstąpił od Saula, a zły duch od Pana trapił go. I również drugi werset, też z tej samej księgi. Na następny dzień zły duch od Boga znowu opanował Saula. No i te konkretne wersy wskazują na jakieś trapienie, opanowanie. A czym takie trapienie mogło się przejawiać? No, zobaczmy w kolejnych wersetach z księgi Samuela. I stało się nazajutrz, że duch zły od Boga przypadł na Saula i szalał w domu swoim, a Dawid grał ręką swoją jak codziennie. A Saul miał włócznię w ręce swojej i rzucił Saul włócznię, myśląc sobie: przybiję Dawida do ściany. I jeszcze kolejny z Samuela. I był zły duch pański na Saula i starał się Saul przybić Dawidowi włócznią do ściany. No więc jak widać, szalał w domu swoim oraz miał myśli, aby zabić Dawida. Nawet doszło do czynów, gdzie rzucił w niego włócznią. Mamy tu wyraźny wpływ na oko umysłu, czyli sferę myśli, na serce duchowe, czyli sferę emocji i odczuć. Zdecydowanie bardzo ciekawe fragmenty. No ale pójdźmy dalej, teraz w troszkę inną stronę skręcimy. W Księdze Królów mamy następujący werset. Wtedy wystąpił duch, stanął przed Panem i rzekł: ja go zwiodę. Pan rzekł: bądź duchem kłamstwa w ustach wszystkich jego proroków.
No i ten werset jest równie interesujący, bo posłany duch nakłania proroków, oczywiście proroków fałszywych bogów, do kłamstwa. Jest to znów wyraźny wpływ na myśli i odczucia, bo ci prorocy w jakiś sposób w te kłamstwa muszą uwierzyć, aby je przekazać dalej w pełnym przekonaniu, że to jest jakaś sensowna wizja, prawda? Łukasza 11, werset 14. Raz wyrzucał złego ducha, który był niemy, a gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. Ten werset, jak widać, wyraźnie wskazuje na mocne oddziaływanie psychologiczno-fizyczne. Doprowadza do tego, że osoba opętana staje się niema. I nie jest to jedyny werset, w którym dochodzi do sytuacji, że komuś, że tak powiem, zamknięto usta. Łukasza. Na to rzekł Zachariasz do anioła: po czym to poznam? Bo ja jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku. Odpowiedział mu anioł: ja jestem Gabriel, który stoję przed Bogiem, a zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę wieść radosną. A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie. W kolejnej sytuacji, którą przytoczę, dochodzi do konfrontacji między magiem a jednym z apostołów. I ta sytuacja również kończy się ślepotą jednego z nich. Dzieje apostolskie. Tam natknęli się na niejakiego Bar Jezusa, maga, który był fałszywym żydowskim prorokiem. Należał on do otoczenia zarządcy Sergiusza Pawła, człowieka bardzo rozsądnego. Ten zaprosił do siebie Barnabę i Szawła, chcąc posłuchać Słowa Bożego. Ale Bar Jezus, zwany też Elimasem, starał się nie dopuścić do nawrócenia zarządcy. Wówczas Szaweł, znany później jako Paweł, napełniony Duchem Świętym, spojrzał mu prosto w oczy i rzekł: synu diabła, przesiąknięty podstępem i oszustwem, wrogu prawości, czy nie przestaniesz wykrzywiać prostych dróg Pana? Oto on sam cię ukaże i zostaniesz na pewien czas porażony ślepotą. Natychmiast stracił wzrok i miotał się po omacku, szukając kogoś, kto by go mógł poprowadzić. Widząc, co się stało, zarządca uwierzył w Jezusa, zdumiony mocą nauki Pana. Ponownie dzieje apostolskie. Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. Gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kto jesteś, Panie? Powiedział. A on: ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić. Ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze, o nie mieli ze zdumienia. Słyszeli bowiem głos, lecz nie widzieli nikogo. Szaweł podniósł się z ziemi, a kiedy otworzył oczy, nic nie widział. Wprowadzili go więc do Damaszku, trzymając za ręce. Przez 3 dni nic nie widział i ani nie jadł, ani nie pił. W tym fragmencie ponownie dochodzi do utraty wzroku na 3 dni. Jednak jest tu jeszcze jeden interesujący wątek, mianowicie ludzie, którzy mu towarzyszyli, słyszeli głos, ale nikogo nie widzieli. Z kolei Szaweł, czyli później Paweł, pierw widział światłość oraz słyszał głos. Czyli mamy sytuację, gdzie jednej osobie oddziaływano na wzrok i słuch, zaś innym jedynie na słuch. I dodatkowo ta osoba, która mogła coś widzieć, w rezultacie oślepła na 3 dni. Teraz fragment z Ewangelii Marka. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś, święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą?
nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I teraz w powyższym fragmencie warto zwrócić uwagę przynajmniej na 3 rzeczy. Pierwsza, że opętany przebywał w synagodze, a więc w powszechnie rozumianej świątyni. Druga, rozpoznał Jezusa natychmiast w jakiś duchowy sposób, bo przecież nie z powodu ludzkiego ciała. No i ostatnie, znów mamy sytuację, gdzie byt niewidoczny przemawia poprzez ciało ludzkie i manifestuje się dla nas w świecie fizycznym, wręcz targa osobą opętaną. Jezus go wyrzuca, a ten z krzykiem wychodzi z tej opętanej osoby. I ewidentne jest to dla ludzi w otoczeniu, bo zarówno to widzieli, jak i słyszeli i w rezultacie to wszystko skomentowali. Księga Daniela, wizja anioła nad rzeką. I podniosłem oczy moje i ujrzałem, a oto mąż jeden odziany w lniane szaty, a oblicze jego było jak błyskawica, a oczy jego jak pochodnie ogniste. A gdy usłyszałem głos jego słów, padłem w omdleniu na twarz moją, twarzą moją ku ziemi. I oto ręka dotknęła mnie i podniosła mnie na kolana moje. I tutaj mamy dość ciekawy opis, bo istota, którą widzi, jest porównywana do żywiołów, jak błyskawica, prawdopodobnie od blasku, który wydzielał. No i te pochodnie ogniste porównywane do jego oczu, które, jak sądzę, świeciły. No i zauważmy, że tutaj również dochodzi do kontaktu fizycznego. Cytując, oto ręka dotknęła mnie. Dzieje apostolskie. Anioł uwalnia Piotra z więzienia. A oto stanął anioł pański, a światło zajaśniało w więzieniu. I uderzywszy Piotra w bok, obudził go, mówiąc, wstań prędko. I spadły z rąk jego łańcuchy. No i ponownie pojawia się anioł i nastaje nieokreślona światłość. Znów mamy kontakt cielesny, uderzenie Piotra w bok, tak? No i oczywiście nie inaczej nadprzyrodzone opadnięcie łańcuchów z rąk, a więc wpływanie na materię, na przedmioty fizyczne. Więc jak widać, jak na istotę duchową anioła bardzo się ufizycznia w tych przykładowych wersetach. Teraz mała bomba kaloryczna, a mianowicie wersety, gdzie mamy odczucie smaku. Jest to znów widzenie, a więc oddziaływanie na imaginację, oko umysłu, wzrok, słuch, no i wyjątkowo również smak. Ezechiel. Otworzyłem usta, a on dał mi do zjedzenia zwój i rzekł do mnie, synu człowieczy, nakarm swój brzuch i napełnij swoje wnętrzności tym zwojem, który ci daję. Zjadłem więc, a był on w moich ustach słodki jak miód. Apokalipsa. Poszedłem więc do anioła i powiedziałem mu, żeby mi dał tę książeczkę. I rzekł do mnie, weź ją i zjedz. Będzie gorzka w twoim żołądku, ale w ustach będzie słodka jak miód. Wziąłem więc książeczkę z ręki anioła i zjadłem ją, a w ustach była słodka jak miód, lecz gdy ją zjadłem, gorzko mi się zrobiło w żołądku. Tutaj z kolei znów mamy objawienia, a więc widzenia. W tym mamy śladowe odniesienia do zapachu. Nie ma wyraźnie powiedziane, że czuć te zapachy, jednak sam fakt występowania kadzideł i wonności sugeruje odniesienie do węchu. Objawienie. I przyszedł inny anioł i stanął przy ołtarzu, mając złotą kadzielnicę i dano mu wiele kadzidła, aby je dodał do modlitw wszystkich świętych na złotym ołtarzu, który był przed tronem. I uniósł się dym kadzidła z modlitwami świętych z ręki anioła przed oblicze Boże. Kolejny z objawień. A gdy wziął księgę, 4 stworzenia i 24 starców upadło przed barankiem, mając każdy harfy i złote czary pełne wonności, którymi są modlitwy świętych. No i na razie ostatni z wątków chrześcijańskich, dzieje apostolskie.
Spotkaliśmy pewną służebnicę, która posiadała ducha wróżbiarskiego i przynosiła swoim panom zyski z wróżb. Ona szła za Pawłem i nami krzycząc: ci ludzie są sługami Boga Najwyższego. Paweł w końcu powiedział do ducha: rozkazuję ci w imię Jezusa Chrystusa, abyś wyszedł z niej. Duch wyszedł tego samego dnia. Czy to może być moc podobna do tych opisywanych w Wedach jako siddhi? No, trzeba by zauważyć, że chociażby w Biblii przewija się taki konflikt między cudami i mocami nadanymi przez istoty duchowe, takie bardziej negatywne, czyli na przykład wróżbiarstwo, lewitacja Szymona Maga, zmiana laski w węża przez egipskich magów. No i mamy też podobne, że tak powiem, cuda, tylko na wyższym poziomie, dokonywane przez proroków niesionych Duchem Bożym. Także jest tu jakaś forma konfliktu działań i cudów. No i teraz kilka wątków takich buddyjsko-wedyjskich i zwróćmy uwagę, że tak w tych tekstach kontakt z istotami duchowymi, takimi jak Dewy, czyli taki trochę odpowiednik aniołów, Mary, czyli taka personifikacja bytu, który ma swoją armię duchową i wywołuje iluzje różnego rodzaju, które mają zaciemnić umysł. No i nagowie, czyli takie wężowe istoty, pół ludzie, pół węże. No i często obejmuje to właśnie oddziaływanie na zmysły i emocje i umysł. Na przykład w następujących wersetach. Sammanabhala Sutta. Mnich oczyszczony w wierze i skupieniu widzi niebiańskie i piekielne istoty. Słyszy ich głosy, jakby bliskie i dalekie, dzięki boskiemu oku i uchu. Czyli mamy wzrok i słuch w kwestii wizji jakichś tam niebiańskich i piekielnych istot. Kolejny Mara Sutta. Mara mówi do Buddy w jego myślach, próbując wzbudzić lęk i zwątpienie. Budda odpowiada: rozpoznałem cię, złego, nie wejdziesz w mój umysł. No i już ostatni, Devadutta Sutta. W niebiańskich światach mnisi i dewy odczuwają zapachy i smaki bez jedzenia. Przez samą myśl powietrze jest przesycone woniami, których nie ma na ziemi. Czyli tutaj mamy jakieś odnośniki właśnie do zapachów, smaków, przesycenia woniami, czyli znowu oddziaływanie na bardzo poszczególne zmysły. Mamy jeszcze wcześniej już wspomniane i przytaczane istoty pochodzące z Ved, czyli gdzieś chyba bliżej hinduizmu. I są to stworzenia jak Rakshasas i Pisach. Jak wcześniej wspominane już było, te istoty mogą się manifestować fizycznie, cieleśnie, opętywać duchowo, zmieniać myśli, czy nawet wywoływać szaleństwo. A więc znów mamy oddziaływanie na zmysły dotyku, zmysł wzroku, oko umysłu, czyli myśli i imaginacja, no i oczywiście słuchu. Podsumowując, to myślę, że na podstawie przytoczonych fragmentów śmiało można stwierdzić, że natura tych istot duchowych w różnych kulturach, religiach, źródłach okultystycznych i tym podobnych jest po prostu dwojaka, czasem zła, czasem neutralno dobra. Ewidentnie niektóre z tych istot, te bardziej rozwinięte, mogą dowolnie pojawiać się i znikać, być fizyczne i niefizyczne, wpływać na całą gammę naszych zmysłów, myśli i emocje. Mam nadzieję, że podróż przez te wszystkie wątki była dla Was równie ciekawa jak dla mnie. Także na tym kończymy ten odcinek. Jak mówiłem, był dość nietypowy, skupiający się na świecie niewidzialnym i na istotach duchowych. Mam nadzieję, że w miarę spójnie to wszystko przedstawiłem, bo zebranie tego materiału było niezwykle chaotyczne. Także
Jeżeli macie jakieś ciekawe wersety z innych miejsc odnoszące się do tych istot lub swoje własne doświadczenia, to zapraszam do sekcji komentarzy. Z chęcią o tym podyskutuję. A tymczasem żegnam Was spod tego rezerwuar, pięknego miejsca i widzimy się już ponownie w innych okolicznościach. Cześć!